I mamy tutaj otwartego PX-a. Magiczną rzeczą jest tutaj specjalne sprzęgło. Tutaj mamy zupełnie najnowszy silnik z Boscha, który nazywa się Range Extender. W tym antidocie tak zupełnie na styk. Baterie Boscha są nienaprawialne. Na 600-kach, 800-kach już są pomontowane śrubki. Mamy przerzutkę połączoną kablem. Mamy takie dwie sztuki i on jest na wagę złota. Powiesz co za brzyd, ale ja uważam, że to jest przepiękny rower. Automat, manual plus. Ktoś może przyjść do twojego roweru, przytrzymać dłużej ten przycisk. Purion 200 jest trochę niedopracowanym urządzeniem. Ile osób chciałoby mieć ABS Pro w swoim rowerze? Cisza, tylko ja podnoszę albo Zdzisław. Magura zliczająca impulsy, ta pierwsza sztuka jaka była wyprodukowana. Jak te wszystkie kable podłączyć? Kręcę do tyłu, kręci się zębatka, po tym można rozpoznać odpal przerzutkę. Przerzutka nie działa, więc musi kombinować. A tutaj jest lupa i tam jest taki malutki element. To jest taki mały czujnik. Cześć, siemano, dzień dobry. Mówią, że facet albo idzie, albo żuje gumę. Facet nie może robić dwóch rzeczy jednocześnie i ja mam bardzo podobnie. Więc zastanawiasz się, gdzie był Darek przez zimę, dlaczego nie było mnie na YouTubie, dlaczego tak mało tworzyłem? Odpowiedź jest prosta. Przez zimę nie tworzyłem, bo robiłem inną rzecz. Robiłem szkolenia dla firmy Bosch. I teraz zastanawiasz się, o, Darek jest zatrudniony w Boschu. Nie jestem i nigdy nie byłem zatrudniony w Boschu. Pracuję tutaj z moim dobrym kolegą Zdzisławem Madeją, który po raz kolejny zaprosił mnie do tego, żeby prowadzić z nim te szkolenia. Dla kogo? Dla sprzedawców i dla serwisantów, którzy serwisują rowery na Boschu, którzy doradzają swoim klientom, jaki rower wybrać, na jakim silniku, z jakim systemem, z ABS-em, bez ABS-u i tak dalej. Ci ludzie oczywiście potrzebują mieć wiedzę, a ja w związku z tym, że znam się na rowerach elektrycznych całkiem nieźle, na różnych systemach, ale bardzo dobrze znam się na Boschu, więc zostałem zaproszony do tego, żeby ze Zdzisławem prowadzić te szkolenia. Taka salka szkoleniowa oczywiście wymaga przygotowania. My przyjeżdżamy dzień wcześniej, sala jest pusta, są mniej więcej ustawione stoły. My te stoły dokładnie ustawiamy, rozkładamy wszędzie katalogi, piękne siateczki dla uczestników. Mamy bardzo dużo sprzętu, najnowsze oczywiście komponenty, silniki i tak dalej. Mamy też bardzo dużo różnych rowerów i w tym roku po raz pierwszy, bo 2 lata temu też prowadziłem ze Zdzisławem szkolenia, ale w tym roku po raz pierwszy mamy zajęcia praktyczne. To znaczy przez 1,5 godziny po obiedzie, który jest zwykle o 13:00, prowadzimy zajęcia praktyczne. Mamy 5 stacji, na których uczestnicy sobie rozwiązują problemy, które mogą ich spotkać w prawdziwym życiu. I dzisiaj wstałem sobie rano, mówię nagrywać, nie nagrywać, ale pomyślałem sobie, że tak naprawdę mało youtuberów ma możliwość nagrać tego typu materiał, więc myślę, że ten materiał będzie dla ciebie wartościowy. Wideo będzie takie surowe, ale mam nadzieję, że pokażę ci tutaj dużo ciekawostek, które też oglądają tutaj ludzie, szanowni mechanicy i sprzedawcy, którzy przyjeżdżają do nas na te szkolenia. Lecimy. Ja tutaj nie będę kombinował, pokażę to wszystko tak, jak jestem do tego przyzwyczajony i przygotowany. Zwykle na takim szkoleniu zaczynamy od silników, omawiamy różne silniki. Mamy tutaj otwartego PX-a, otwartego SX-a i otwartego CX-a 5. generacji. Na początku zwykle opowiadam o silniku zamontowanym grzecznościowo przez Zdzisława, przez firmę Bosch, w tym rowerze, na którym zwykle jeżdżę. Nowy Fox ostatnio wjechał od Baribala, ale mamy tutaj też Boscha CX Era, czyli ten najmocniejszy silnik, jaki jest dostępny w Boschu. I tutaj płynnie przechodzę. W sensie mógłbym ci tam opowiadać o tym CX-erze, natomiast pokażę ci, jak wygląda zwykły CX 5. generacji, który jest otwarty. Taki CX ma 3 pary kół przełożenia, jedno koło tutaj wykonane z tworzywa, ale ono się obraca z dużą prędkością obrotową, więc ono będzie żywotne. Magiczną rzeczą jest tutaj specjalne sprzęgło, które pozwala nam totalnie oddzielić oś od tych kręcących się tutaj komponentów w środku. Więc nie ma tutaj możliwości w ogóle, żeby ten silnik grzechotał podczas jazdy, tak jak grzechotał poprzedni CX Race. Ten nazywa się zwykła CX5, ale jest bliźniaczo podobna do tamtego CX-era, który jest w antidocie. I tutaj chcę ci pokazać, dopiero jak zaczniemy kręcić wirnikiem, to dopiero wtedy to sprzęgło się uruchamia i porusza tutaj naszą zębatką. A normalnie jest wszystko odizolowane. Jeżeli chodzi o tamtego CX-era, który mam w antidocie zamontowanego, czym on się różni? On przede wszystkim jest trochę lżejszy. Mamy tutaj zastosowaną tytanową oś, ona jest lżejsza, tu jest normalna stalowa ośka znana z CX-a 5. generacji. CX 5. generacji, rewelacyjny silnik, uwielbiam ten motor, bo po prostu zwyczajnie jest bardzo dobry. Mówimy też sporo trochę mówimy o SX-ie,
który lubi grzechotać, ale to jest prosty, tani, niedrogi silnik do lekkich rowerów, waży tylko 2 kg, mam go zastosowanego w swoim łajcie. Tutaj mamy zupełnie najnowszy silnik z Boscha, który nazywa się PX, on został zaprezentowany na Eurobike'u. Do czego jest taki silnik? Taki silnik jest po to, żeby producenci typu Cross mogli robić niedrogie rowery, więc tutaj mamy baterię 600 w tym crossie. Mamy tutaj silnik PX i ten silnik się charakteryzuje tym, zobacz, że jak kręcę korbą, to kręci się do tyłu zębatka. Więc jest to jeden z niewielu silników, który ma takie rozwiązanie, bo ciągle jest niemiecki rynek, który potrzebuje rowerów z tyłu z piastą torpedo, gdzie kręcąc do tyłu hamujemy, więc Bosch tak to zrobił. Ukłon do niemieckich producentów. Więc tutaj masz rozebrany taki silnik, widać rzeczywiście, ruszam korbą, ruszam zębatką, wszystko się kręci w środku. Dwie pary kół zębatych w środku w tym silniku. Po co ten silnik powstał? On ma być tańszy dla producentów, to jest jedno, a po drugie ten silnik jest zdecydowanie cichszy podczas pracy od takiego CX-a 5 generacji. Dlaczego? Dlatego, że wirnik przy naszej kadencji 80 obrotów na minutę tutaj kręci się 2600 obrotów, a w tym silniku przy kadencji 80 ten wirnik kręci się z prędkością 1100 obrotów na minutę, więc ten silnik podczas pracy jest zdecydowanie mniej słyszalny. Mamy też tutaj inne silniki Performance Line, to jest jeszcze prostsza wersja tego PX-a. Mamy tutaj SX-a z zębatką, który trafi do rowerku dziecięcego, który będę budował dla mojego syna, dla 8-latka, bo nie ma fajnych rowerów elektrycznych dla 8-latków. Dobrze, więc mamy tutaj omówiony ten silnik. Co robimy po silnikach? Po silnikach zaczynamy opowiadać o bateriach. Baterie w Boschu. Tutaj w Antidocie mamy na stałe zamontowaną 600, tutaj mamy range extender połączony. Range extender w tym Antidocie tak zupełnie na styk wchodzi. Nie przepadam, muszę przyznać, za jeżdżeniem z range extenderem, bo tutaj jest dodatkowa masa 1,7 kg, 250 Wh. Wolę po prostu jeździć rowerem mega lekkim i go tam sobie czasem podładować. Przechodzę teraz płynnie do baterii. Czy są jakieś nowości w bateriach? Tak zakulisowo Ci powiem, że Bosch szykuje się do tych nowych unijnych dyrektyw, które będą mówiły o tym, ja tutaj się płynnie przeniosę, pokażę Ci 400. Zobacz, taka klasyczna 400, ona jest zgrzana ultradźwiękowo. Jeżeli jakiś mechanior albo spec od baterii próbowałby tą baterię otworzyć, to ją połamie, bo baterie Boscha są nienaprawialne. Natomiast ma się zmienić prawo i baterie powinny być z czasem naprawialne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam w Unii na ten temat debatują, ale Bosch, chciałem powiedzieć, że jest gotowy. Zobacz, że tutaj na wszystkich nowych bateriach, na 600, 800 już są pomontowane śrubki, więc te baterie czysto teoretycznie są rozkręcalne, tak żeby ich nie popsuć, ale nie wszyscy będą mogli takie baterie naprawiać. W ogóle nie wiadomo, czy będzie to naprawianie baterii, ale Bosch na wszelki wypadek się tutaj szykuje już ze swoimi produktami, więc na przykład 800 nowa, ona jest już też rozkręcalna, 600 też jest teoretycznie rozkręcalna, range extender na razie nie, ale też będą nowe wersje odkręcalne. Jeżeli chodzi o baterię, to cały czas w Boschu najmocniejszą baterią jest ta 800, 600 ma tą samą długość, więc fajnie, bo jak jest rower na 800, to zwykle można zamontować 600. Taka różnica, ta bateria jest tylko w jednej orientacji, natomiast 800 występuje w orientacji pionowej i poziomej. Tutaj to gniazdo jest trochę inaczej ukryte. Tu jest jeszcze stara bateria 750, czyli długa. Widać, że 800 jest krótsza, dlatego te ramy teraz na Boschu są trochę takie bardziej grubaśne. Wyjątkiem jest tutaj może Antidot, gdzie Antidot czas wstawać. Gdzie Antidot zastosował po prostu baterię 600, w związku z tym ta rama tutaj w tym rowerze wyszła smukła, ale dla przykładu Cross, przepraszam, zrobił tak ramę, że tutaj fabrycznie mamy zamontowaną 600, ale spokojnie tutaj można, bo sprawdzałem, do tego roweru zamontować baterię 800 Wh. Kolejną częścią naszego szkolenia to jest rozmawianie o e-shifcie. Czym jest e-shift? E-shift to jest oczywiście automatyczna zmiana biegów. Mamy przerzutkę połączoną kablem. Przerzutka może być albo TRP, albo może być Shimanowska. Ja tutaj chciałem pozdrowić szanownego kolegę Jarka, który pracuje w Shimano w marketingu i Jarek od dłuższego czasu mnie wspiera tutaj w różnych moich działaniach. Chciałem powiedzieć, że Jarek nam wysłał taką kasetę na potrzeby tutaj szkoleń. To jest Linglite 11-biegowy 1050 i do tego mamy przerzutkę taką XT.
Ta przerzutka musi być połączona z silnikiem Boscha poprzez taki kabel i ten kabel mamy takie 2 sztuki i on jest na wagę złota. Ja nie wiem, czy w ogóle tutaj, bo ludzie przychodzą, żeby czerpać wiedzę, ale czasami czerpią też ze szkolenia jakieś części. Nie, ale całe szczęście kabel tutaj został. To jest kabel na wagę złota, bo to jest kabel, który jest produkowany. No, jedna część kabla to jest, jak tutaj widzisz, to jest boschowska, a druga część kabla to jest shimanowska. Od 2 producentów taki kabel jest razem połączony. Można go kupić na Shimano, a najlepsze jest to, że nie można go jeszcze kupić, ale Jarek obiecuje, że te kable będą dostępne już na Shimano w marcu. Ten kabel jest potrzebny, żebyś mógł taką przerzutkę elektryczną, kablową, tą bez baterii, spiąć z systemem Boscha. I tak to wszystko pięknie działa. Tutaj mamy taki rower? No powiesz, co za brzyd, ale ja uważam, że to jest przepiękny rower, bo jest to pierwszy aluminiowy prototyp, który spawał pan Jan Karpiel i to jest rower, który jest bliźniaczo podobny. Ciężko w to uwierzyć, ale do tego antidota i do tamtego antidota, ponieważ tutaj te wszystkie krzywki i tak dalej, to wszystko jest niemalże tak samo jak w karbonowej wersji. Na tym rowerze dużo jeździliśmy, prawie wcale go nie pokazywaliśmy, bo był taki brzydki. Natomiast fantastycznie jeździł pan Konker, też na tym rowerze dużo jeździł, uwielbiał ten rower. Pan Janek go pospawał w sumie po takich 2 latach haratania, tam jest tylko jakaś taka jedno małe pęknięcie, ale rama działa fantastycznie i na tym rowerze właśnie pokazujemy te wszystkie funkcje e-shiftu, czyli mamy tutaj, możemy mieć manualną zmianę biegów, możemy sobie zmienić na manual plus, możemy sobie zmienić też na, czemu mi się to nie zmienia, automat, manual plus. I manual, ja kiedyś jeszcze zrobię film taki o tych zmianach biegów. Tutaj mamy przerzutkę TRP, ale czasami też montujemy tutaj dla odmiany to Shimano i łączymy tym wspomnianym niedostępnym kablem. Mamy też drugi rower na systemie tym właśnie e-shift, czyli mamy tutaj takiego Qsa, też 11-biegowego, połączonego również kabelkiem pięknie ukrytym z systemem Boscha. Ciekawa maszyna, bo tutaj jest i Kiox 400C i Kiox 500 równocześnie. Czy to są tylko takie demówki? Nie, to są prawdziwe rowery, które działają. Na nich można normalnie jeździć. Kolejna część szkolenia to jest omówienie zalet, funkcji, aplikacji. Tak, o tutaj właśnie mi wyświetla Kiox jakąś nawigację. Czy warto w ogóle takie sobie montować tę aplikację, instalować aplikację Flow? Ja zdecydowanie tak polecam. Oczywiście ma bardzo dużo funkcji darmowych i funkcji płatnych w aplikacji Flow Plus, ale zdecydowanie polecam. Pamiętaj, że jeżeli kupisz sobie rower na Boschu, na smart systemie i nigdy nie zainstalujesz aplikacji i załóżmy pozostawisz sobie taki piękny rower gdzieś na ścieżkach w Bielsku, przypięty łańcuchem, pójdziesz sobie zjeść hamburgera, to w każdej chwili ktoś może przyjść do twojego roweru, przytrzymać dłużej ten przycisk. On wchodzi w parowanie i może się ktoś sparować z twoim rowerem. Może ten rower ci zablokować, więc możesz mieć mega problem, jeżeli nie sparujesz swojego roweru z aplikacją Flow, do czego gorąco zachęcam. Nie będę ci teraz omawiał funkcji, zalet aplikacji Flow, bo nie mam na to czasu. Przejdę do kolejnej części szkolenia, czyli do wyświetlaczy. Wyświetlacze i kontrolery. Tak, to jest akurat ta część, którą ja zwykle prowadzę i opowiadam o tym, że na początku to był taki LED remote w smart systemie, potem się pojawił system controller, potem pojawił się Purion 200. Nie ukrywam tego, że Purion 200 jest trochę niedopracowanym urządzeniem. Często te Puriony 200 pękają na kierownicy, obejma tutaj jest słabo zaprojektowana. Jeżeli masz pękniętego Puriona w swoim rowerze, zgłoś się do swojego sprzedawcy, Bosch wymienia na gwarancję zupełnie na nowe. Opowiadamy też oczywiście o Kioxie 500, opowiadamy o Kioxie 300, który jest mniejszym wyświetlaczem od tego. Trochę mówimy o takiej Intuwi, która łączy się bezprzewodowo. No i oczywiście opowiadamy też o tej nowości, która pokazana została w zeszłym roku na Rivie, czyli kontrolerze bateryjka się rozładowała, kontrolerze Kiox 400C. W tych wszystkich kontrolerach jest taka mała bateria, akumulator, który się ładuje podczas pracy systemu. Nie musimy tutaj nic doładowywać. Ten Kiox 400C oczywiście ma tutaj port USB-C, do którego możemy sobie podłączyć telefon i możemy się ładować. Tutaj oczywiście wchodzimy w szczegóły tych różnych kontrolerów, manipulatorów. Oczywiście dzielimy te sprzęty na wyświetlacze i na kontrolery. Każdy kontroler ma w sobie baterię, uruchamia system, a wyświetlacze nie mają żadnej w sobie baterii, są tylko wyświetlaczami. Tutaj mamy
Puriona 400, czyli takie urządzenie, które możemy zamontować na kierownicy za pomocą obejmy. Tutaj mamy też mini remote'a pod małą kierownicę, mini remote'a pod rowery typu gravel. Też pokazujemy uczestnikom, jak to parować, bo nie wszyscy wiedzą. A tutaj jest lupa i tam jest taki malutki element. To jest taki mały czujnik, który jest zamontowany w większości najnowszych silników Boscha i ten czujnik wyczuwa, czy rower jedzie pod górę, czy jedzie w dół, czy jest w przechyleniu i to wszystko jest potrzebne po to, żeby pięknie ten rower współpracował z jeźdźcą. Mamy tutaj taki... Nieważne. I tutaj mamy też taki mini, malutki silniczek. Zobacz, zdecydowanie mniejszy od takiego prawdziwego. W środku mamy tutaj ten ukryty czujnik i na komputerze pokazujemy, jak to wszystko działa w czasie rzeczywistym, jak można sobie patrzeć na położenie naszego roweru i te wszystkie dane oczywiście ma silnik podczas jazdy, cały nasz system Boscha. Chciałem powiedzieć, że ludzie są ciągle sceptyczni, nawet tutaj ludzie, którzy handlują rowerami na Boschu, oni przyjeżdżają, ja się pytam, ile osób chciałoby mieć automatyczną zmianę biegu w swoim rowerze? Podnieście rękę. Cisza, tylko ja podnoszę albo Zdzisław. I podobnie jest z systemem ABS. Ja na ABS-ie tym Boscha najnowszym Pro pojeździłem już dużo. Miałem taki ABS w rowerze KTM. Pozdrawiam Andrzeja Dymka z KTM-a. I w tym KTM-ie jak pojeździłem, zakochałem się w ABS-ie Pro. ABS Pro działa rewelacyjnie nawet do rowerów sportowych. No i tutaj zwykle siedzi 20 osób. Ja pytam się, ile osób chciałoby mieć ABS Pro w swoim rowerze? Cisza. Tylko ja i Zdzisław. ABS Pro, rewelacyjna rzecz, pokażę Ci. Jak tak polubiłem ten ABS, że dosłownie stanąłem na rzęsach, żeby taki ABS zorganizować. Trochę pomógł tutaj Baribal, trochę pomógł Zdzisław. Mamy tutaj niezły miks, tak w ramach testów, czyli mamy stary jeszcze hamulec XTR, ale mamy tutaj specjalny adapter. Dlaczego tym palcem pokazuję? Przepraszam. Mamy tutaj specjalny, stary zacisk Shimano, mamy tutaj adapter z Magury, mamy tutaj czujnik Boscha zamontowany, tarczka jest Magura zliczająca impulsy, te tarczki są w różnych rozmiarach, w zależności od adaptera i tam różne takie kombinacje. Sam ABS moduł jest zamontowany u mnie na takim, tutaj na obejmach, ale oczywiście też ABS w niektórych widelcach można montować bezpośrednio, bo są takie systemy direct mount, po prostu z widelca wystaje taka płyta, do której bezpośrednio producent może przykręcić ABS. Jeżeli chodzi o kablowanie, to jeden kabel do czujnika na dół, jeden kabel idzie tam prosto do silnika, z którego bierze zasilanie. Ten ABS działa rewelacyjnie. ABS w wersji Pro, co tutaj jest napisane, ABS Pro, on jest dedykowany do sportu, do jeżdżenia bardzo szybko. W trybie race pozwala Ci na to, że jesteś szybszy na strawie i możesz wygrywać z kolegami, robić komy i tak dalej. Nie ma żadnego z tyłu tutaj dodatkowej tarczki. Jedyne co mamy z tyłu to jest ten magnes zamontowany na obręczy, no i ten wspomniany czujnik, który jest w silniku, który zna położenie roweru podczas hamowania, podjeżdżania, robienia wheelie i tak dalej. Więc o tym ABS-ie sporo opowiadam. Tutaj też mam taki ABS, zobacz, rozebrany. To akurat nie jest Pro, tylko to jest ta zwykła wersja, która jest świetna do rowerów, które nie odrywają się od ziemi. I tutaj jak sobie pomyślisz, że tutaj normalnie to jest taki z bloku aluminium zrobione, bardzo dużo w środku różnych zaworów, płyn przechodzi, tutaj różne kanały są porobione, ale jest też bardzo w środku dużo elektroniki, która nad tym wszystkim czuwa. Bosch ma wielkie doświadczenie w ABS-ach, pierwsi byli w samochodach, pierwsi w motocyklach, pierwsi w rowerach, no i teraz ten ABS Pro do rowerów wyścigowych. Pozdrowienia dla Cypriana z firmy Riese Miller, która dostarczyła takie piękne cargo tutaj też na potrzeby szkoleń. Chciałem pokazać, że Riese Miller ma też swój najnowszy rower cargo już na tym silniku cargo, który bazuje na CX-5, ale tutaj widzisz jedna śruba, druga śruba, więc w nowym systemie mocowania. Taka trochę wersja bida, cargo. Na przerzutkę wolałbym tutaj, na taką linkową wolałbym właśnie tutaj zdecydowanie Link Glide'a i tego e-shifta mieć zamontowanego albo jakiegoś roll-offa, ale i tak mega dobra fura. I zobacz, tak wygląda tutaj część praktyczna, w związku z tym, że ja bardzo lubię Pawła Marczaka i Marka Biedę z firmy Antidot, no to wziąłem od chłopaków takie ramy, wykombinowałem, mam też jakieś swoje komponenty, które napsułem w swoich rowerach, komponenty Boscha popsute. No i tutaj mamy takie zadania dla naszych uczestników. Pierwsza stacja
nie krzyżowa, tylko stacja pierwsza serwisowa. Polega na tym, że mamy tutaj, to jest w ogóle pierwsza sztuka, jaka była wyprodukowana, wyjęta prosto z pieca. Jeździłem kiedyś na tej Elce, ale była na mnie za duża. To jest rower, do którego mamy zamontowany Boscha 5. generacji, tutaj jakąś rolkę, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze pod stary system kontroler Kiox 400C, ale zadanie tutaj dla uczestników jest następujące. Mają sobie po prostu włączyć ten system i się okazuje, że wciskając tutaj mini remote'a nic się nie dzieje, więc mają zadanie, żeby sparować mini remote'a, który się paruje po bluetoothie z tym naszym tutaj systemem i to wcale nie jest takie proste. Jak masz mini remote'a nowego, to bardzo łatwo sparować, ale jak masz używanego, rozparowanego, to wcale nie jest to takie oczywiste. Ci, co się znają, to wiedzą. Kolejna nasza stacja to jest montaż silnika. Tutaj mamy rower Zdzisława, takiego pięknego gravela. Mamy tutaj silnik Bosch SX, który ma bardzo mało gniazd, a u Zdzisława jest bardzo dużo kabli, bo Zdzisław ma tutaj oświetlenie z tyłu, oświetlenie z przodu, ma tutaj też e-shifta, podłączoną przerzutkę, kablologia niesamowita, no i zadanie jest takie, jak te wszystkie kable podłączyć, jak mamy tak mało portów na silniku, to jest zadanie dla naszych uczestników. Kolejna stacja, to jest taka ciekawostka, jak jesteś serwisantem Boscha, to pamiętaj, że jak sobie wejdziesz na tam Magura B2B, wiesz o co chodzi, to jest taka skrzynka już, była przez chwilę dostępna, potem się wyczerpała, sorry, tutaj za chaos, zaraz posprzątamy przed szkoleniem, ale to jest skrzynka dla serwisantów, gdzie będą mieli wszystkie komponenty, które są niezbędne, żeby wykonywać wymiany krzyżowe, tak? Jeżeli przyjeżdża klient i mówi, coś mu się popsuło, no to serwisant powinien mieć taką skrzynkę, potem poznasz profesjonalny serwis, gdzie ma adapter BAT2, gdzie ma stopkę, która może się też uszkodzić, wszelakie kable, więc nie musi psuć innego roweru, żeby naprawić twój, tylko powinien mieć taką skrzynkę. I chciałem ci tutaj pokazać naszą Maltę. Tutaj zwykle jak przyjeżdżamy do Poznania, to nie ma wody, a teraz jest woda, ale zamarznięta. Ale wracając do tego roweru, tutaj mamy problem na tym drewnianym rowerze, na którym nie polecam jeździć, taki, że mamy zamontowany kontroler, wszystkie komponenty niby nowe, mamy bateryjkę, ale jak uruchamiamy system, to system niby startuje, ale zaraz się gasi. No więc tutaj muszą też uczestnicy znaleźć, co było problemem, co jest problemem, jaki komponent jest tutaj uszkodzony. I tutaj serdecznie pozdrawiam mojego szanownego przyjaciela Dominika Kozła, bo tutaj jest jeden element z jego roweru, który jest uszkodzony i muszą uczestnicy go znaleźć. Kolejna nasza stacja to jest ten rower, nie karbonowy, tylko aluminiowy, Antidot, prototyp, też bateria, ta 600 zamontowana. W tym rowerze to w ogóle mieliśmy wszystko. 600, 800, 500, 400, jeździł ten rower na silniku Bosch SX, Bosch CX, na wszelakich różnych możliwościach, bo tak jest zrobiony, żeby platforma testowa przyjmowała niemalże wszystko. I tutaj zadanie mają uczestnicy takie, akurat ja muszę tutaj trochę popsuć ten rower, bo teraz jest działający, mają takie zadanie uczestnicy, że przychodząc do tego roweru, włączając system, wszystko działa, wszystko się świeci, ale nie działa nam wyświetlacz i muszą znaleźć rozwiązanie, dlaczego ten wyświetlacz jest niedziałający, czy to jest kabel, czy to jest stopka, czy to jest popsuty sam wyświetlacz, nie wiadomo, muszą szukać. Czasami tutaj nam po prostu chcą rozerwać wszystkie kable, psują, a nie zaczynają od rzeczy najprostszych. My tutaj uczymy serwisantów, że zacznij od rzeczy najprostszych, sprawdź jedną rzecz krzyżowo, potem drugą, nie demontuj, nie psuj innego roweru, korzystaj ze skrzynki serwisowej, żeby sobie sprawdzić, znaleźć rozwiązanie problemu. Ostatnią naszą stacją jest praca przy tym pięknym rowerze Centurion, niemiecka firma, chyba jakaś tak kapitałowo powiązana z Meridą. Bardzo mi się taki rower podoba, jest wszystko mający. Nawet tutaj jest zamontowany ten ABS zwykły, jest zamontowany Qs, jest zamontowany ten PX. Tutaj widzisz, kręcę do tyłu, kręci się zębatka, po tym można rozpoznać PX-a i Performance Line, ale mamy tutaj też przerzutkę Qsa i tutaj zadanie uczestnicy mają takie, że my tą przerzutkę rozparowywujemy z systemem. Przychodzi uczestnik, mówię, ty no, odpal przerzutkę, przerzutka nie działa, więc musi kombinować, jak ją sparować z systemem Boscha i dodatkowo jeszcze tutaj uczestnicy mają takie zadanie, że mamy tutaj fabrycznie zamontowane światła podłączone do systemu, czerpiące prąd bezpośrednio z baterii głównej, tam jest 800 i zadanie jest takie, że te światła normalnie nie działają i muszą tak pokombinować tutaj na komputerze, na oprogramowaniu diagnostycznym, żeby
te światła w tym rowerze uruchomić. No i to wszystko się z takimi zadaniami praktycznymi zajmuje nam mniej więcej godzinę, półtorej godziny. Ludzie są zachwyceni, że nie jest tylko tam wykładana teoria i pokazywane fanty, tylko też jest dużo zajęć praktycznych. Także chciałem Ci serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka. Dzięki, że dotrwałeś do samego końca. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie interesujący, nagrywany totalnie na spontanie, bez skryptu, ale takie wideo ja też potrzebuję czasami sam dla siebie puścić, żeby wejść w ten rytm puszczania filmów przynajmniej raz na 2 tygodnie, a najlepiej raz na tydzień. Postaram się tak robić. Mam bardzo dużo już napięty harmonogram, mam rowery ustawione mega fajne w kolejce, więc polecam zasubskrybować kanał Dr. E-Bike, wpadać tam regularnie, postaram się od teraz, bo kończymy te szkolenia, w sensie teraz jestem w Poznaniu, jeszcze mamy jedno szkolenie tylko w marcu w Bielsku Białej, tam oczywiście pojadę dzień wcześniej, zrobię szkolenie ze Zdzisławem, a potem pojeździmy po tych pięknych okolicach, mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, także zapraszam Ciebie do oglądania kanału Dr. E-Bike, będzie dużo i będzie regularnie, więc wracam do gry. Do zobaczenia. Yo! I ja tak mówiłem zawsze z prądem hej.